Na onboarding możemy popatrzeć z różnych perspektyw, ale chyba do każdego przemówi perspektywa kosztów i wydatków. Według polskich badań firmy Gamfi to jest ten koszt wdrożenia może sięgać nawet 7 takim pensją osoby. To jest pytanie, co jest dla nas wartością w organizacji. Czy zrobiona praca, czy to, że ludzie są w biurze. To nie jest pytanie zero-jedynkowe, to nie jest czarno-białe pytanie i pamiętajmy, że to nie jest pytanie tylko o nasze preferencje. Employer branding to do zasady jest marka pracodawcy i tą markę pracodawcy mamy zawsze, niezależnie od tego, czy prowadzimy jakieś działania marketingowe w tym obszarze, czy nie. To jest trochę tak jak z opinią o produkcie. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest odcinek numer 21 podcastu Od juniora do Digital Pro. Słuchajcie, dziś poruszymy bardzo ważny temat, onboarding. Pamiętam taką historię, to jest z mojego życia. Pamiętam, zakończyliśmy projekt rekrutacyjny, przybiłem sobie 5 ze wspólnikiem, że wystawiamy fakturę. Duża firma, gdzie postawiliśmy śmiałą tezę, że tam procesy są poukładane. I pamiętam, po tygodniu ten kandydat, który wygrał tę rekrutację, zadzwonił z awanturą. Praca była zdalna i powiedział, że przez tydzień się nikt nie zajął, firma o nim zapomniała i on nie chce pracować w tej firmie. Dodam jeszcze tylko króciutko tytułem wstępu z mojego życia. Pracowałem w 3 firmach. W jednej, słuchajcie, pojawiłem się i to było dosyć wysokie stanowisko. No i okazało się, że nikt nie wie, że zaczynam. Także słuchajcie, to jest niestety krajobraz w wielu firmach, także żeby o tym pogadać, zaprosiłem dzisiaj Adama. Adam wymiata w tematach onboardingu i nie tylko. I też sobie porozmawiamy, pewnie liźniemy tematów kultury organizacyjnej, employer brandingu trochę. Cześć Adam, wielkie dzięki, że pojawiłeś się dzisiaj w podcaście. Cześć, witaj Adamie i witam wszystkich słuchaczy od juniora do Digital Pro, bo rzeczywiście z onboardingiem jest trochę tak jak z pracą w obszarze digital, że to pierwsze wrażenie jest tylko jedno i to wejście do organizacji też jest tylko jedno i nim możemy albo wygrać, albo przegrać i tutaj trochę nie ma sytuacji pomiędzy. No i super, że jest też czas i miejsce właśnie w tym wyjątkowym podcaście na to, żeby o tym porozmawiać, bo powiedzmy sobie szczerze, że czasy, kiedy onboarding wyglądał, no to cześć, dzień dobry, tu jest twój laptop, włączył się, to do roboty, po prostu już minęły. Tak, za chwilę do tego przejdziemy. Adam, dla tych, którzy cię nie znają, short version, skąd do nas przyjechałaś? Opowiedz krótko o swojej karierze. Mnie zawsze interesuje, od czego mój gość zaczynał, także cofnijmy się. Widziałem, że tych pozycji na LinkedInie masz sporo. Liznąłeś różnych tematów, więc wprowadź nas trochę. Od czego zaczynałem? W sumie zaczynałem mój pierwszy job za pieniądze, to było roznoszenie ulotek, a drugi już taki poważny i długoterminowy to pracowałem w lokalnych mediach, najpierw w prasie, potem w telewizji, no i potem już historia się potoczyła z marketingiem, komunikacją, też sporo tej ścieżce i temu startowi zawdzięczam aktywności w ZHP, bo to tam się nauczyłem wielu rzeczy. Przeżyłem sporo też digitalowych przygód, kiedy digital nie był taki oczywisty jak digitalizowanie w ogóle komunikacji wewnętrznej. No i to było ponad 20 lat temu, a dzisiaj jak gdyby ten temat dalej funkcjonuje i dalej jest ważny. No i teraz odpowiadam za obszar marki pracodawcy, też zajmuję się tematem właśnie technologii, które ułatwiają czy rekrutację, czy onboarding w DMTech. To jest spółka IT Europejskiej Sieci Drogerii DM, więc fajna okazja do tego, żeby popatrzeć na ten obszar nie tylko z pryzmatu Polski, gdzie powiedzmy sobie szczerze, onboardingowo często nie mamy się czego wstydzić, ale też przez pryzmat różnych europejskich krajów, które tworzą rodzinę DM. Także słuchajcie, widzicie, idealny gość. Nie dość, że Digital Pro, kawał czasu w digitalu, to jeszcze tematy właśnie związane
z tym, o czym chcemy pogadać. Adam, 2 słowa na temat twojego wykształcenia. Jaki ty kierunek? No ja pierwotnie skończyłem historię z językiem angielskim, więc mam na swoim koncie też grupę przedszkolaków, którą nauczyłem angielskiego. No i mam mnóstwo ze sobą też kursów i studiów podyplomowych z takich obszarów jak PR, marketing, społeczna odpowiedzialność biznesu, wtedy dzisiaj to już ESG się nazywa, e-commerce. No czy jestem też świeżo upieczonym absolwentem studiów MBA dla branży IT na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, więc to, co jest chyba dzisiaj niezbędne w digitalu, to permanentny rozwój. To rzeczywiście ja w to wierzę. No i to, że my musimy być przygotowani na to, że w naszym życiu to nie będzie jeden onboarding, bo nawet jeśli to będzie ta sama organizacja, to będziemy się wdrażać do innych obowiązków i do innych wyzwań. I na takie onboardingi po prostu musimy być przygotowani. Zdecydowanie. Właśnie, Adam, teraz tak po chłopsku. Czym jest ten onboarding i czym on się różni w ogóle, powiedzmy, od takiego tradycyjnego pierwszego dnia pracy? No, powiedziałbym, że onboarding, czyli mówiąc z angielskiego na polski, to jest po prostu wdrożenie. I to jest wdrożenie do pracy. I tak naprawdę my bardzo często przez pryzmat onboardingu rozumiemy to, że przychodzi do nas ktoś nowy do pracy, do naszej organizacji, do naszej firmy, agencji, często nasz pierwszy czasem pracownik, kiedy prowadziliśmy jednoosobową działalność, ale też pamiętajmy, że onboarding też bardzo często będzie dotyczyć osoby, która, nie wiem, wraca do nas po długiej przerwie. No i przez 2 lata na przykład nasza firma mocno się zmieniła. Onboarding bardzo często, szczególnie w obszarze digital, będzie dotyczyć przejmowania nowych obowiązków. I oczywiście każdy onboarding będzie wyglądać inaczej, ale ten aspekt spotkania z czymś nowym będzie zawsze łączyć to hasło, bo żeby być gotowym, trzeba być do tego po prostu przygotowanym. Zdecydowanie tak. Powiedz, Adam, dlaczego to jest ważne? Ja wiem, że to jest oczywiste pytanie i my tutaj wiemy, że to jest ważne, ale no ja też ze swojej perspektywy, ja jakby w przywitaniu na kanale mówię, że jak sobie podliczyłem ostatnio, przegadałem ponad 1000 różnych przedsiębiorców przez kilka lat. I naprawdę nie ma tej świadomości, że to jest ważne. I to w większości przypadków dokładnie tak wygląda, jak ty powiedziałeś. Masz komputer, pół godziny pogadanki i jedziesz z tematem. Oczywiście na onboarding możemy popatrzeć z różnych perspektyw, ale chyba do każdego przemówi perspektywa kosztów i wydatków. Według polskich badań firmy Gamfi to jest ten koszt wdrożenia może sięgać nawet 7 takim pensją osoby, która dołącza do naszej organizacji. No i oczywiście to nie są tylko takie wydatki wprost, jak na nowy komputer, licencje, dostępy, ale to jest też czas, który ma niebagatelną wartość w każdej organizacji. Ludzi, którzy poświęcają tej nowej osobie, która zajmuje się nowymi zadaniami, do tego, aby była przygotowana do tego, co robi i czym się zajmuje i rzeczywiście była w stanie funkcjonować w organizacji totalnie samodzielnie. I oczywiście drugi aspekt to jest aspekt ludzki, tego, że często jeśli czekamy z tym wakatem, no to my ściągamy z innych ludzi obowiązki, tak? Oni byli wcześniej przyciążeni i teraz wszyscy mają nadzieję, że to się skończy, tylko musimy pamiętać, że tak jak podczas biegu, jak gdyby ktoś od razu nie będzie wygrywać. On musi zrozumieć warunki, poznać naszą bazę, musi poznać innych zawodników i dopiero potem pomoże nam wygrywać czy osiągać te sukcesy, które założyliśmy. Więc pamiętajmy też, żeby na początku, i to jest też częsty błąd, jak gdyby nie dociążać tej osoby. No ta strategia, o której sobie wspominaliśmy na początku, czyli masz laptopa, laptop działa, rób, jak gdyby nie działa, z bardzo prostego powodu, bo dzisiaj wiele procesów, wiele rozwiązań
nawet w małych organizacjach jest po prostu customowa, jest tylko u nas, więc ktoś nawet z wiedzą branżową, jak gdyby może sobie z tym nie poradzić. Nie, ja znów przytoczę przykład z mojego życia, bo ja lubię konkrety. Słuchaj, w jednej z firm, to już powiedziałem, że nikt nie wiedział, w drugiej było tak, że miałem tam godzinną pogadankę, tak? Taki big picture, baw się, tak? Czyli po godzinie, gdzie jakby moim zadaniem było zbudowanie czegoś zupełnie nowego od firmy. I słuchaj, no jakby ja wiedziałem, co mam robić. I to też podaję ten przykład po to, żeby osoby, które przychodzą do firmy, czy też wdrażają pracowników, ja później chodziłem z kapeluszem, słuchaj, po firmie i prosiłem się o to, żeby ludzie się ze mną spotkali i opowiedzieli mi o tym, jak funkcjonują te działy, bo musiałem stworzyć pewne ramy współpracy w dziale, który nie istniał jeszcze w firmie. No i nie miałem tutaj za bardzo pomocy i to było kłopotliwe. Ja też powiem z własnego doświadczenia, że straciłem też pracowników przez to, że w organizacji, w której funkcjonowałem, no miała pewne obszary bardzo niepoukładane i jeszcze ludzie za bardzo nie chcieli pomagać. Więc jak nie ma procesu, jeszcze masz niechętnych ludzi, no to jest kaplica, za przeproszeniem, tak? Ludzie mają naprawdę różną wrażliwość. Ja nie wiem, mam taki ogień w środku, który nigdy nie gaśnie i się nigdy nie poddaje. Natomiast naprawdę, tak jak sobie spojrzę na moje doświadczenie, to teraz już wiem, że to nie jest standard. Po prostu ludzie mają różny poziom, taki pain point, ja mówię. Dla jednego coś może być małego, dla kogoś innego, prawda, to może być coś, co jest nie do wytrzymania. Także tak, Adam, bardzo ważne to, co powiedziałeś. Ja tak mówię zawsze prosto. Weź zatrudnij kogoś na okres próbny, zapłać mu, nie wiem, 3 faktury, 3 pensje, już nawet bez liczenia tych wszystkich kosztów procesowych, które ty podałeś badania, więc jakby tutaj, no ale 3 faktury, nie wiem, niech ktoś dychę zarabia. To masz 30 000 kosztów wynikające ze jakby złego wdrożenia swojego pracownika. Adam, jak ktoś jest w biurze, jest łatwiej. Powiedz mi, jak podejść do tematu, kiedy no w digitalu, ty wiesz, ta praca zdalna i hybrydowa, jakby to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest. Jak podejść do takiego onboardingu właśnie zdalnie? Jak gdyby są 2 ścieżki. Rzeczywiście jedna ścieżka mówi o tym, że ten onboarding powinien być jednak twarzą w twarz i są zespoły i są organizacje, które po prostu na przykład jak gdyby organizują ten onboarding wtedy, kiedy wszyscy albo większość jest w biurze. I po prostu, nie wiem, mamy kwartalne spotkania, więc wtedy nasi nowi koledzy przychodzą na te kwartalne spotkania, żeby poznać ludzi. Ale powiedzieliśmy sobie też o tym, i to nie jest nic złego, że mamy zdalny onboarding, że no pracujemy zdalnie. I co wtedy? Walutą onboardingu jest czas. I to, że my w naszych kalendarzach znajdziemy czas dla tej osoby, która przychodzi. Co więcej, że my go w takiej zdalnej kulturze pracy trochę ułożymy, szczególnie w tych pierwszych dniach, czy w tym pierwszym tygodniu, za tą nową osobę. Oczywiście możemy jej dać już jakieś tam zadania, żeby sobie umówiła spotkanie z kimś, tylko zadbajmy o to, żeby ta osoba miała w ogóle jakiś możliwy slot do umówienia, bo bardzo często jak gdyby my dajemy nowym ludziom w organizacji czy w danym obszarze biznesowym taką listę, no to porozmawiaj z Anią, Kubą i Maćkiem. No i super. Ktoś wchodzi w kalendarz, już wie, jak wszystko działa i patrzy tak, Ania na urlopie, a teraz ma spotkania od 8 do 20. Kuba to w ogóle nie ma żadnego slotu przez najbliższe 3 miesiące, a jeszcze ten trzeci kolega, którego imienia nie pamiętam, to w ogóle ma pusto w kalendarzu i jak wrzucam spotkanie, to odrzuca, bo okazuje się, że ma, nie wiem, źle wdrożoną strefę czasu w kalendarzu, nie? I to są niby takie drobne rzeczy, które robią różnicę. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby jeśli wdrażamy kogoś, szczególnie zdalnie, ale nie tylko, to żeby zadbać o to, żeby był buddy, żeby był ktoś, kto właśnie w takim przypadku jak ten trzeci, drugi czy pierwszy, kiedy ktoś ma zadanie, no i okej, on chce,
ale jak gdyby okoliczności mówią, niestety się nie da, powiedział nam, co zrobić, i bo wtedy temu badiemu będzie łatwiej wyegzekwować ten wolny slot, albo bardzo często, tak też robimy na przykład u nas w DMTech, my umawiamy te spotkania z wyprzedzeniem, że nowa osoba, która do nas przychodzi, nawet jeśli zaczyna zdalnie, no to wie już też z dużym wyprzedzeniem, co ją czeka w tych pierwszych dniach, bo to też buduje takie poczucie spokoju, że okej, że ja wiem, że ten pierwszy dzień to będzie wyglądać tak, zobaczy się z tym, ale też dajmy tej osobie czas na to, żeby nie tylko poznać obowiązki i pracę, ale też porozmawiać z tymi kolegami i koleżankami tak normalnie, przy jakiejś nawet cyberkawie, tak, zjeść cyberlunch. I często znam takie organizacje, które nawet jeśli pracują zdalnie, to kupują jakieś, nie wiem, vouchery do tego, żeby na przykład buddy, nowy kolega, czy zespół z nowym kolegą zjadł wspólnie zdalnie, nie wiem, tą przysłowiową pizzę, i dzięki temu przez tą godzinę oczywiście każdy też zje, ale trochę mogą porozmawiać, trochę opowiedzieć o pracy, o sobie, ale też pokazać się z takiej ludzkiej i codziennej sprawy. Bo pamiętajmy, że w pracy jesteśmy te 8, czasem mniej, czasem więcej godzin, ale każdy z nas w pracy jest też człowiekiem. Adam, powiedz 2 słowa na temat Badiego. On się pojawił w którymś odcinku, nie pamiętam, ale co to za postać dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi? Okej, buddy to jest taka osoba najczęściej doświadczona, która towarzyszy, no w naszym przypadku, nowemu pracownikowi czy osobie, która otrzymała te obowiązki, i trochę odpowiada za to, żeby wszystko stało się dla niej możliwe, tak? Która patrzy na to, czy na przykład, jeśli miały być dostępy, czy te dostępy są. To jest taki nasz, powiedziałbym, starszy brat, czy nasza starsza siostra, która oczywiście jest blisko nas, odpowie nam na każde pytanie, ale też jak trzeba, to pomoże nam w jakimś problemie, czy pomoże nam coś załatwić, bo co do zasady raczej powinna tą organizację znać dużo lepiej niż nowa osoba. No tak, właśnie wyobrażam sobie, wiesz, no ta praca zdalna gdzieś tam, jak jesteś w biurze, to możesz podejść, zapukać, prawda, ewentualnie zapytać, jak ktoś ma odwagę, ale są też takie osoby, które nawet będąc w biurze nie będą miały tej uwagi. Adam, to powiedz, jak z takiej bardzo dużej perspektywy powinien wyglądać idealny onboarding? Możemy sobie podzielić na offline, online, jak tobie wygodnie? Wydaje mi się, że to, czy to jest offline, czy online, nie ma aż tak dużej różnicy, bo to jest tylko kwestia miejsca. Wydaje mi się, że dobry onboarding powinien mieć takich 5 podstawowych punktów. Pierwszy, on powinien być zaplanowany wcześniej. I to wcześniej to dla mnie tak minimum tydzień przed startem, a ile dokładnie przed startem, to też trochę zależy od organizacji, jej dynamiki i kalendarzy. Natomiast rzeczywiście ta osoba, która trafia do naszego zespołu, działu, teamu, powinna, no tak w najgorszym wypadku, dzień roboczy przed, wiedzieć, co ją czeka, ale no powiedziałbym tak optymalnie, i to pewnie wielu z nas czuje, że tak najlepiej to by było minimum 2-3 dni przed. My na przykład staramy się, żeby to było tydzień przed, żeby mieć to wyobrażenie pierwszego dnia. Więc po pierwsze planujemy. Po drugie dbamy o to, żeby wszyscy istotni uczestnicy tego onboardingu mieli na to czas. Więc jak to zaplanowaliśmy, no to nie ma z tym problemu. Po trzecie, oczywiście każdy potrzebuje jakiegoś sprzętu czy dostępów i o to trzeba zadbać wcześniej. Najczęściej to już zależy od wielkości organizacji,
jest to znacznie szybciej niż ten tydzień przed startem. Szczególnie w kwestiach zdalnych, no tu musimy doliczyć jeszcze czas na dostawę. No i jak ja to mówię, czasem łapanie tego kuriera przez naszego nowego pracownika, czy naszą nową pracowniczkę, czy współpracownika, czy współpracowniczkę. Więc pamiętajmy, że dostępy i hardware to jest często rzecz, od której powinniśmy zacząć. Tak samo, nie wiem, telefon i wszystko, co jest potrzebne do pracy, łącznie z licencjami. No bo trudno rekrutować specjalistę, nie wiem, od Analyticsa, jeśli mu nie przyznamy dostępu do Analyticsa, no bo tak. w ogóle nie zadbamy o to, że stworzymy mu maila firmowego, który jest przypięty do naszego panelu, prawda, bo z prywatnych się nie logujemy. Kolejna rzecz, o której pamiętamy, to oczywiście czy my, czy zespół HR, czy osoba, która odpowiada, to w ogóle kwestie związane z umowami i dokumentami, które zależą od po prostu rodzaju współpracy, którą mamy, to powinniśmy załatwić zdecydowanie szybciej, tak żeby każda ze stron miała komfort. No i pamiętajmy, że oczywiście te rzeczy też wiążą się z czasem. Jeśli kogoś zatrudniamy na umowę o pracę, musi zrobić badania lekarskie. No i jak wyślemy komuś skierowanie 2 dni przed końcem miesiąca, a ma przyjść do nas od nowego miesiąca, może być trudno zrobić te badania. A pamiętajmy, no to nam też powinno zależeć na swobodnym starcie. I ostatnia rzecz z takim idealnym onboardingiem to zadbanie o taką triadę onboardingową, czyli zadbaliśmy już o naszego nowego pracownika, zadbaliśmy poniekąd o tego badiego, który będzie mu towarzyszyć, ale powinniśmy zadbać też o zespół i menadżera, do którego trafia. Oni powinni być gotowi, oni powinni współtworzyć albo współuczestniczyć w tym onboardingu, ale oni też powinni być przygotowani na to, żeby mieć czas na to i powinni też być gotowi na to, żeby dać też feedback. I tak naprawdę z tymi 5 elementami wtedy będziemy gotowi, jeśli każda z tych minimum 3, czasem w organizacjach mamy też HR, to 4 stron, jak gdyby jeśli każda z nich wie, co, kiedy, gdzie ma zrobić, żeby to się po prostu udało. I niezależnie od tego, czy to jest u nas proces, czy nie jest proces, jak gdyby to pomaga. Co pomaga też w takiej bieżącej pracy z onboardingiem, na przykład checklisty. Jeśli przychodzi do nas ktoś na B2B, to musisz zrobić to musisz zrobić w jakim czasie. I rzeczywiście checklisty są jednym z takich narzędzi, które ułatwiają pracę większości z nas i też ją strukturyzują, szczególnie tym, którzy mają problem ze strukturyzacją takich informacji. Czyli w ogóle pierwsza sprawa, w ogóle stwórz coś takiego albo zakomunikuj. Jak ja sobie wyobrażam, wiesz, no w dużych organizacjach jest większa szansa, że będzie to poukładane, ale no słuchajcie, w mniejszych firmach to musi wyjść. Ja już wielokrotnie, jak rozmawialiśmy na temat onboarding z różnymi moimi znajomymi, mówiłem, że właściciele w większości przypadków przyjmują założenie, że każdy chętnie ci pomoże, nic nie muszą z tym robić. Otóż no nie. Więc ja tutaj namawiam jednak do tego, żeby jeżeli masz tam firmę, która nawet kilkadziesiąt osób zatrudnia, nie wiem, spotkaj się ze swoim menadżerem, pogadajcie o tym, tak, jak to jest ważne, powiedz, że to ma się dziać. Nie trzeba tworzyć pewnie jakichś rozbudowanych procedur, ale to, co powiedziałeś, jakąś checklistę zrobić. Adam, z twojego doświadczenia, z takiej bardzo dużej perspektywy, taki onboarding, no okej, no trzymajmy się może tego digital IT, tak, jesteśmy blisko, te światy się przenikają. Taki onboarding ile powinien trwać? Pi razy drzwi. To powiedziałbym, że na pewno nie godzinę. To bardzo zależy od organizacji, zależy od stanowiska, od samodzielności. Jak gdyby można zaryzykować, że takie pierwsze efekty, jak gdyby taki pełny onboarding może się już po 90 dniach zadziać. Bo pamiętajmy, że też są na przykład w każdej organizacji też takie cykle związane z danym stanowiskiem czy miejscem pracy. Tak jak, nie wiem, w księgowości trzeba przeżyć zakończenie roku obrotowego,
tak u nas, nie wiem, w naszej agencji trzeba przeżyć pierwszy raport do klienta, tak, pierwszy start w przetargu, pierwszy wygrany przetarg i dopiero wtedy możemy sobie odpowiedzieć tak, że to jest już ktoś, kto przyszedł pełną ścieżkę. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy my tworzymy tą checklistę, czy zastanawiamy się nad tym, to też jest ważne takie pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Kiedy ten pracownik będzie tak naprawdę gotowy? Bo to w jednych organizacjach będzie pierwszy miesiąc, bo będzie duża powtarzalność, w innych może być to nawet rok czy 2 lata, no nie, bo tutaj nie mamy zasady. Pewnie cykl pracy będzie to nam najbardziej definiować. Jak rozmawiamy z nowymi pracownikami, to oni bardzo często mówią, że no taką pierwszą samodzielność to czują tak w przedziale od 2 tygodni do 3 miesięcy. Że mają to poczucie, że już wiedzą, do kogo się odezwać w razie problemu, że już pewnie pierwsze rzeczy realizują samodzielnie. Bardzo często my też uważamy, że krócej będziemy wdrażać seniora od juniora, no bo wiadomo, jest fachowcem. To bardzo zależy też od tego, na ile mamy dużo rozwiązań unikatowych versus branża, na ile mamy wiele jakichś wewnętrznych zasad, które na przykład nie są standardem czy regułą na przykład w sektorze digital, albo na przykład, i to jest istotne już na etapie rekrutacji, tak, że pracujemy w ekosystemie Office'a, a nasz specjalista pracował wcześniej w ekosystemie Google'a. To jest niby drobiazg, ale on No też właśnie. będzie robić różnicę w trakcie onboardingu. Zdecydowanie. Ja też widziałem, przechodząc przez swoje onboardingi. Fajnie, że powiedziałeś o tych cyklach, wiesz, bo nie pomyślałem, właśnie fajnie wytłumaczyłeś, Adam, tą różnicę pomiędzy pierwszym dniem pracy, tak, czyli kiedy, to kluczowe pytanie, kiedy ten pracownik faktycznie będzie samodzielny albo przejdzie ten pełny cykl. Super, to jest bardzo ważne, natomiast ja wiem, że to też z menadżerami, właścicielami rozmawiałem, że onboarding nie dotyczy tylko pracowników, którzy są juniorami. Bo jak ktoś nawet zna się na robocie, taki nawet senior analityk, no to będzie współpracował z różnymi działami w firmie, tak? I ja zawsze mówię, że ten onboarding ma też taki wymiar zupełnie relacyjny, tak jak ty powiedziałeś, tak? Jesteśmy ludźmi, nawet jak z kimś będziesz mógł, nie wiem, tą kawę wypić, czy pizzę zjeść i pogadać o tym, jak ta współpraca może wyglądać, bo sam przez to przechodziłem, to po tych spotkaniach zdecydowanie widziałem, że inaczej ta interakcja przebiegała, tak? Pogadałem z księgowością, wytłumaczyli mi, z czym mają wyzwania, jak to poukładać, jak ja mam się wkomponować w to. Zupełnie inaczej później to wyglądało. Dan, takie największe fuck-upy, które firmy robią twoim zdaniem w onboardingu? Może ze 2-3. Okej, to na pewno taki jak gdyby niezrozumienie tego, czym firma się zajmuje. Czyli ty jesteś analitykiem, więc tutaj masz systemy do analizy, jest Analytics, przekładasz i tyle, natomiast ktoś tak naprawdę nie ma do końca wiedzy i wrażenia, jak gdyby, co analizuje ale jaki to ma wpływ na przykład na wynik biznesowy organizacji. I to poczucie wpływu swojej pracy na biznes jest bardzo istotne i wydaje mi się, je warto rozwijać już od samego początku, bo to poczucie sensu w pracy po prostu jest dla nas ważne jako ludzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno ja to nazywam spontanicznym onboardingiem, czyli tak my myślimy, że wszystko się zadzieje siłą rozpędu, a jakoś się nie dzieje i po prostu gasimy pożary, jest ratowanie sytuacji. No tam zapytaliśmy w IT, czy będzie laptop, oni nam powiedzieli, że może, a myśmy stwierdzili, że może to oznacza, że tak. No i przychodzi nowy kolega, laptopa nie ma, no nie? No i zaczyna się seria niefortunnych spotkań i wydarzeń. Warto być przygotowanym. Trzecia rzecz, wydaje mi się, to jest ten czas. To jest ten czas na to, o czym ty mówiłeś, żeby się spotkać też z tymi interesariuszami, którzy może nie wydają się super kluczowi.
Natomiast w tym pierwszym tygodniu, kiedy często my się wdrażamy, uczymy, kiedy mamy jakiś czas na to i space, żeby trochę poznać lepiej organizację, te twoje spotkanie, nie wiem, z księgowością, ze sprzedażą, nawet jeśli my nie dotykamy tych działów naszą pracą bezpośrednią, one też nam dają jakiś punkt widzenia. One pozwalają nam zrozumieć, jak ktoś pracuje i może dzisiaj nam to nie jest potrzebne, ale kiedy my przestaniemy robić tylko, nie wiem, analitykę konwersji e-sklepu i nagle będzie trzeba robić analitykę sklepów stacjonarnych, to nagle ta wiedza z logistyki, już będziemy znać tam kogoś po tym onboardingu. Nagle ta wiedza z księgowości będzie dla nas bardziej istotna, czy z tych tradycyjnych kanałów sprzedaży. Ale też pamiętajmy, że nie zabijmy kogoś nadmiarem spotkań, że te pierwsze dni onboardingu to nie mogą być zapisane w kalendarzu od tej przysłowiowej 9 do 17, że dajmy komuś też na jego inicjatywę, dajmy też czas na to, żeby ktoś to przetrawił, przemyślał. Jeśli dajemy coś do przeczytania, to żeby mógł to zrozumieć i z kimś na przykład o tym porozmawiać. Bo to też jest ważne, żeby w tym onboardingu nasza nowa osoba na tym stanowisku nie miała poczucia, że owszem, miała tyle spotkań, ale de facto jest z tą wiedzą i z tymi informacjami sama. Czyli ten czas na integrację, bo znów ludzie mają różną zdolność do przyswajania tych informacji. To też często menadżerowie o tym zapominają. Adam, a powiedz mi jeszcze z takiej perspektywy, powiedzmy o tym employer brandingu w ogóle, co to jest, gdyby ktoś nie wiedział, bo znam takie przypadki. Jak to wpływa na właśnie wizerunek firmy? Employer branding to do zasady jest marka pracodawcy i tą markę pracodawcy mamy zawsze, niezależnie od tego, czy prowadzimy jakieś działania marketingowe w tym obszarze, czy nie. To jest trochę tak jak z opinią o produkcie, tak samo o nas jako o pracodawcy, ona jest zawsze w głowach naszych pracowników, w tym, co mówią nasi współpracownicy swoim bliskim kumplom na piwie i znajomym, czy piszą na portalach za opiniami o firmach. Więc my musimy być świadomi tego, że ta opinia jest z nami. Dlaczego mówimy o tym, że onboarding wpływa na markę pracodawcy? Bo to wdrożenie do pracy pozwala nam nie tyle na zrozumienie tego, jaką jesteśmy organizacją, co pozwala na poznanie tej organizacji, też w sposób, na który nam zależy. Na przykład na postawieniu akcentów na pewnych rzeczach, na pewnych tematach, które są dla nas istotne, na przykład z punktu widzenia kultury firmy. Czyli na przykład zależy nam na tym, żeby ludzie czuli się jedną organizacją, dlatego nie wiem, w pierwszym dniu miesiąca zapraszamy wszystkich nowych pracowników, niezależnie od tego, czy są w sprzedaży, w obszarze business intelligence, w digitalu, czy w księgowości, na wspólne spotkanie, żeby też się wzajemnie poznali. I ta kultura organizacyjna, czyli ten zbiór, powiedziałbym, doświadczeń, ale tych praktycznych i rzeczywistych w organizacji, to jest też, powiedziałbym, no nie rzecz, to jest doświadczenie, które my pokazujemy w onboardingu. Szczerze mówiąc, powinniśmy je pokazać trochę w rekrutacji też, ale jeśli tego nie zrobiliśmy, no bo różnie też z tymi procesami digitalowymi bywa, one bywają bardzo szybkie, no to onboarding jest tym miejscem, gdzie trochę trzeba się zatrzymać i tu nie chodzi o to, żeby przeczytać komuś naszą misję i naszą wizję, tylko powiedzieć, jak jest naprawdę. Bo my bardzo często zapominamy o jednej ważnej rzeczy, że onboarding jest dla dwóch stron. I to już nie są randki jak na rozmowie rekrutacyjnej. My tu już jesteśmy takim trochę małżeństwem.
No i jak w każdym małżeństwie, wiadomo, że na początku jest faza euforii, jest nią onboarding, no ale my nie po to wiążemy się kontraktem, żeby się szybko żegnać. Oczywiście takie sytuacje są, jak to mówi moja babcia, lepiej supeł rozwiązać na początku niż potem, żeby był jeszcze większy, ale jednak nam zależy na długotrwałej relacji. Choć ja osobiście uważam, że lepiej się pożegnać też stosunkowo na początku, nawet z perspektywy tego kosztu inwestycji, niż żeby taki nieprzekonany pracownik potem z nami został dłużej. I pamiętajmy też o tym, że to działa w dwie strony. To jest dzisiaj dla wielu pracodawców problem, wyzwanie, szok, kiedy na przykład po 2 tygodniach czy po miesiącu słyszą: cześć, nie, ja się żegnam, tu mówiłeś, że będzie tak wcale nie jest i jak gdyby dostajemy bardzo konkretny feedback, oczywiście jeśli jesteśmy na niego gotowi i przygotowani, co było nie tak i co jest, mówiąc wprost, ściemą. A czasem kandydat mówi do nas: okej, no jednak moje skille nie są takie, jak mi się wydawało, albo twoje pojęcie seniora nie jest moim pojęciem seniora. I ja tak naprawdę się nie rozwijam, no nie? Albo boję się, że nie będę się rozwijać. Pamiętajmy, że ten onboarding jest też rozmową o tym, co my sobie wzajemnie możemy dać, bo często my, wiecie, my szukamy analityka, ale tam ma być też trochę taki project manager, trochę to ma być też ktoś, kto rozumie customer experience, prawda? Trochę z taką wiedzą produktową i nagle nasza wizja... Omnibus. Zazwyczaj omnibusa szukamy. Umówmy się. Oczywiście. Tak, ale nawet jak ktoś ma te skille formalne, no to nie zawsze w praktyce one wyjdą, albo się okazuje, że my nie dajemy na to space'u, bo ktoś po prostu trzaska nam analizy 8 godzin codziennie. Więc pamiętajmy, że ten onboarding to jest takie to jest start takiej długotrwałej relacji. I no, pierwsze wrażenie jest tylko raz. Ja mówię, że zawsze powtarzam, że oczywiście jakby będąc w tym świecie naszym digitalu, że ktoś jest takim omnibusem, to jest perełka. I teraz, ponieważ dotknąłem tego, że żeby nie przesadzać z deklaracjami w procesach rekrutacyjnych, co to u nas nie jest, to co ty powiedziałeś, bo później rzeczywiście jest to zderzenie z rzeczywistością. Ja też miałem takie case'y, gdzie klienci z mojego poprzedniego projektu przesadzili, tak? Naobiecywali kosmiczne po prostu warunki, a później się okazało, że znów był telefon, że sorry, ja po tygodniu odchodzę, bo to jest zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Adam, co prawda, chociaż nie, to też jest kwestia jakby onboardingu dalej, trzymając się tej definicji, którą tutaj nakreśliłeś, bardzo fajnej. Ja też miałem takie obserwacje, że są takie obawy, że przedsiębiorcy właśnie z tego sektora MŚP nie chcą za bardzo zdalnie zatrudniać, bo nie wiedzą, jak tym zarządzać. W sensie, jak pracować z takimi pracownikami. Jakbyś 2 słowa, Adam, powiedział, takie najlepsze praktyki, jak już ktoś jest na tym pokładzie i powiedzmy, że masz ten zespół rozproszony. Jakieś takie 2-3 przykłady, jak zadbać o to, żeby ta komunikacja przebiegała w właściwy sposób i trochę zadbać o te relacje. Już wspomniałeś o tej wspólnej pizzy, ale może coś jeszcze tutaj byśmy dopowiedzieli osobom, które mają obawy przed zatrudnianiem zdalnym. Ja powiedziałbym, że nie bójmy się w ogóle rozmawiać z ludźmi, bo mamy najczęściej mega kompetentnych ludzi, jak gdyby oni merytorycznie są świetni. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę istotne jest to, żebyśmy w tym zespole czy w firmie wypracowali sobie model, który dla naszych ludzi jest optymalny. I ja jestem trochę zwolennikiem tego, że pogadajmy z naszymi ludźmi. Straćmy, jak to uważa część menadżerów, tą godzinę na to, żeby sobie wypracować ten model. Zainwestujmy. Zainwestujmy, tak, bo to jest słowa. Inwestycja, tak. Zdecydowanie, bo ROI jest szybkie i namacalne. Bo jeśli się okaże, że nasi ludzie nam powiedzą, że nie ma sensu robić codziennie daily,
bo po prostu nie ma, bo my mamy powtarzalne joby, powtarzalne zadania, każdy wie, co ma robić, no to ustalmy sobie inny model. Jeśli stwierdzimy, że czat jest dla nas miejscem, czy Jira, czy każde inne narzędzie do wymiany informacji i wiedzy, no to korzystajmy. To wymaga, powiedziałbym, najwięcej elastyczności od menadżera, czy od tej osoby, która zarządza, i powiedziałbym, to dla niej jest najtrudniejsza część. Po pierwsze, żeby wyjść z takiego swojego przekonania o tym, że ja wiem najlepiej, bo to jest dla mnie wygodne, i tu zawsze polecam sobie odpowiedź na pytanie, czy jesteś w stanie naprawdę zastąpić każdego człowieka w twoim teamie, skoro uważasz, że wiesz dla wszystkich, co jest najwygodniejsze. Po drugie, też warto zastanowić się nad tym, oczywiście nad tym feedbackiem, który dotyczy tego zespołu, bo jeśli wszyscy nam mówią w koło, tak, że twój zespół super działa, no nie, w ogóle ekstra ludzie, no to może nie trzeba nic zmieniać. Ale jeśli masz głosy krytyczne, które mówią, że pytam Kubę o to, mówi, że jest zrobione, za chwilę pytam Marka, mówi, że nie jest zrobione, no to ten feedback warto też wrzucić na tą wspólną tablicę i po prostu przepracować. I ta inwestycja tej godziny na to, żeby ułożyć sobie to, jak chcemy pracować, ona się zwraca w efektywności tych ludzi. Że oni i też w tym, że my się umówimy, że za 3 miesiące na przykład to sobie zrewidujemy, bo to wcale nie musi oznaczać, że to będzie tak na wieki wieków. I rewidujmy to, feedbackujmy i zgłaszajmy. I jak gdyby pamiętajmy, że oczywiście różne dane pokazują nam badania. Jedne mówią, że jesteśmy bardziej efektywni w biurze, inni, że mniej. Ale to jest pytanie, co jest dla nas wartością w organizacji. Czy zrobiona praca, czy to, że ludzie są w biurze. To nie jest pytanie zero-jedynkowe, to nie jest czarno-białe pytanie i pamiętajmy, że to nie jest pytanie tylko o nasze preferencje, bo my też na coś umówiliśmy się z naszymi ludźmi. Już abstrahuję od tego, czy w formie pisemnej, czy niepisemnej, ale na coś się umówiliśmy. I warto też tego dotrzymywać. Ja trochę wejdę w głębię ten temat, bo ja w projekcie Praca Jutra mamy totalnie rozproszony zespół. Śmieję, że Aneta siedzi w Puszczy na Podlasiu, mam trenerów rozsianych po całej Polsce i to podpatrzyłem u jednego z klientów niemieckich, a propos niemieckich firm, była taka wirtualna kuchnia i też zrobiliśmy u nas na Slacku taką wirtualną kuchnię, gdzie po prostu sobie wrzucamy, jak ktoś ma ochotę, rzeczy spoza jakby stricte. Chodzi o taki aspekt też integracyjny, żeby się lepiej trochę poznać. Widziałeś, Adam, jeszcze jakieś takie ciekawe myki, właśnie takie integracyjne dla zespołów rozproszonych, które moglibyśmy tutaj na tacy podać? No, my mamy zespół, który jak gdyby wdałem tak, jak gdyby pracujemy tak, jak ci wygodnie, więc to jest twoja decyzja, czy chcesz przyjść do biura, czy pracujesz z domu, więc to jest jeszcze inny model, plus my też pracujemy w międzynarodowych zespołach, więc zawsze można powiedzieć, że większość z nas pracuje zdalnie, chociaż no też się spotykamy raz na jakiś czas i to jest decyzja zespołów, że się spotykamy raz na jakiś czas. Wydaje mi się, że istotne jest to, żeby wypracować sobie przestrzeń, często nawet w obrębie zespołów, nie w obrębie firmy, na to, żeby działać. Ja znam zespoły, w których też jest taka kawka, na którą sobie można wejść, albo taki slot w trakcie dnia, kiedy można zjeść sobie ze sobą razem lunch, jak ktoś ma ochotę, a nie jest w biurze, więc tych opcji jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, co padło, żeby wypracowywać to razem. Jak gdyby, żeby nie brać pomysłu, który przeczytaliśmy w książce, czy usłyszeliśmy na konferencji, czy właśnie w audycji od juniora do Digital Pro, tylko przepracować to z ludźmi, bo to oni wiedzą też, czego potrzebują i w jakiej ilości. W każdym odcinku chcę, żeby był taki obszar dla osób, które chcą wejść do świata digital. Adam, no ty siedzisz kawał czasu w tym, jakbyś miał takie 2-3 tipy dać, które uważasz za ważne? Po pierwsze wiedza,
Jak gdyby tutaj bez wiedzy nie pójdziemy daleko. Po drugie, networking. I rzeczywiście powiedziałbym, dzisiaj o ten networking można zadbać na przeróżne sposoby i warto to zrobić w przeróżny sposób. I na grupach, forach, w społecznościach, podczas spotkań online'owych i stacjonarnych. No i warto mieć cel i wydaje mi się, to jest kluczowe. Warto usiąść i zastanowić się nad tym, kim chcę być, dokąd chcę dotrzeć i po prostu iść trochę z takim kompasem i też pytać się na tej naszej ścieżce wędrówki właśnie od juniora do Digital Pro też o radę, bo to nic złego. I wydaje mi się też bardzo ważne takie przesłanie, nie bójmy się pytać, bo jak gdyby nie chodzi o to tylko, że kto pyta nie błądzi, ale też dzięki tym pytaniom się bardzo wiele uczymy. Co taki gość jak ty czyta? W sensie, co byś polecił? Może masz jakieś pozycje książkowe, może jakieś ciekawe podcasty albo blogi, coś, co uważasz, że jest bardzo wartościowe pod kątem rozwoju? Powiem tak, ja uważam, że warto czytać nie tylko książki w ogóle związane stricte z naszym obszarem zainteresowań, bo trochę i też obserwowanie konkurentów nie zawsze przynosi nam takie rozwiązanie 1 na 1, że warto szukać w innych branżach, w innych obszarach, słuchać też totalnie innych rzeczy. No jeśli chodzi o onboarding, to jeśli w ogóle myślimy o tym obszarze, to są chyba 2 pozycje. Pierwsza po angielsku to jest The First 90 Days Michaela Watkinsa. To jest rzeczywiście chyba jedna z najlepszych książek na ten temat w języku angielskim. No ale mamy też naprawdę bardzo dobrą książkę Mai Gojtowskiej o onboardingu, z której można skorzystać, warto skorzystać i to jest też takie kompendium też tego, jak to robimy w Polsce i uważam bardzo ciekawa pozycja. No ja czytam dużo książek jak gdyby też niezwiązanych z obszarem digital. Śmiało. Co bym mógł polecić? Na przykład 5-dniowy sprint, czyli książkę trochę o tym, jak wdrażać nowe idee, bo na przykład zmiana onboardingu może być dla nas takim 5-dniowym sprintem w organizacji robionej w mikroskali. Bardzo też polecam książkę, którą bardzo lubię, czyli Dobre porażki. Jest też polskie wydanie właśnie w tym tytule tej książki, no, która uczy nas tego, jak pracować z błędami, jak budować kulturę popełniania błędów. Tak właśnie zerkam też na półkę, którą mam i wydaje mi się, że to są na pewno takie książki, które pomogą nie tylko w obszarze onboardingu, ale też dadzą do myślenia, bo rzeczywiście błędy są rzeczą ludzką, ale to chodzi o to, żeby nie popełniać tego samego błędu też 200 razy, tylko jeśli go popełniliśmy raz, wyciągnąć tą lekcję i po prostu iść dalej. Adam, skończył nam się czas. Bardzo Ci dziękuję, drogi widzu. Jak dotrwałeś do tego momentu, daj suba, daj komentarz, z jakiej miejscowości nas oglądasz albo słuchasz. Bardzo jestem ciekaw, chcę Was lepiej poznać. Adam, dzięki za Twój czas, dzięki za odcinek. Dzięki bardzo, no i dobrej drogi bez popełniania błędów i tylko dobrych onboardingów.